Masz telefon komórkowy z internetem? To na pewno masz. Na pewno masz tam też nawigację GPS. Korzystasz z niej czasem? Bardzo się przydaje, prawda? Oszczędza Ci czas, zbędne kilometry i sprawia, że nie błądzisz. Co to ma wspólnego z marzeniami? I czy w ogóle musisz mieć marzenia? Nie, nie musisz. Nic nie musisz. Marzenia to w dorosłym życiu plany, cele, projekty. Jakich nie masz, nie nazwiesz, to stoisz w miejscu lub kręcisz się w miejscu. Nie żyjesz życiem, na jakie zasługujesz. Więc jakich szukać tych marzeń? Jak je nazwać? Jak je określić? Niektórzy mają z tym problem, innym się to udaje. Jeżeli masz z tym problem, to po prostu zacznij od pytania, gdzie teraz jestem? W jakim miejscu jestem teraz, dzisiaj, w tym momencie? Czyli zacznij tak samo jak przy włączaniu GPS-u. Wprowadź miejsce, w którym jesteś teraz, miejsce, z którego wyruszasz. Dlaczego? Postawianie sobie celów, planów, pragnień, projektów przed sobą do zrealizowania trzeba zacząć od takiej uczciwej, bez lukrowania odpowiedzi samemu sobie, w którym miejscu teraz, w tym momencie, dzisiaj, w tym momencie swojego życia jestem. Dlaczego jestem w takim miejscu? Czy nadszedł już czas, żeby na przykład zarabiać więcej? Czy w moim życiu brakuje pasji? Czy w moim życiu brakuje celu? Na marginesie przyczyną tak zwanej wielkiej rezygnacji po COVID-zie, po pandemii, było to, że ludzie zdali sobie sprawę, że nie mają celu. Zaczęli masowo odchodzić z pracy, bo mieli poczucie, że nie mają sensu, nie widzą sensu w tym, co robią. Żyją jakimś życiem, powtarzają te same kroki dzień w dzień, ale zdali sobie sprawę, że utknęli w jakimś takim hipnotycznym transie, że robią co dzień to i to, ale tak naprawdę to nie żyją. Nie żyją życiem. Egzystują, wegetują. Czyli tak naprawdę nie żyli, nie korzystali z życia. No i wracając do szukania marzeń, może Ty też właśnie teraz potrzebujesz znaleźć sens, swój sens. Pewnie wiesz, czujesz, że stać Cię na więcej i chcesz tego, ale nie wiesz od czego zacząć. A może masz w sumie farta i wszystko jest ok, wszystko się zgadza, ale Ty nie jesteś zadowolony, czujesz, że czegoś Ci brakuje. I teraz pomyśl, wsiadasz do samochodu, w którym jest GPS. Masz gdzieś pojechać, a GPS ma Ci pomóc w tym, żebyś nie zabłądził, żebyś znalazł drogę, nie robił nadmiarowych kilometrów i po prostu nie błądził. Jedną z dwóch rzeczy, którą musisz wpisać do tego GPS-u, jest właśnie miejsce, w którym jesteś w tej chwili, z którego wyruszasz, prawda? Czasami ten GPS nie chce zaskoczyć, netu nie ma, coś tam nie działa, nie potrafi Cię zlokalizować. Więc jak to jest u Ciebie? Czy jesteś już gotowa do drogi? A Ty, czy Ty też jesteś już gotów? Wiesz, z jakiego miejsca ruszasz? Jeśli nie, to daj sobie chwilkę, dobrze się nad tym zastanów, pozwól temu GPS-owi się dostroić, odnaleźć się w tym miejscu, w którym akurat jesteś. Określ to, daj sobie tyle czasu, ile na to potrzeba. Żeby dotrzeć do tego celu, to zazwyczaj potrzeba czegoś więcej niż pozytywnego nastawienia. Ono samo nie wystarczy. Dlatego to ważne dla Ciebie, żeby sobie uczciwie odpowiedzieć, gdzie teraz jesteś. Bądź ze sobą całkowicie szczera, zajrzyj nawet do tych najczarniejszych zakamarków swojej duszy czy swojego umysłu i zmierz się z tą emocją. To może nie być jakieś super przyjemne, ale zmierz się. Zbierz się na odwagę, zmierz się z tą emocją, staw jej czoła, przełam się, bo potem, jak już to zrobisz, to wszystkie klocki zaczną wskakiwać na swoje właściwe miejsce. Powoli albo szybciej, ale zaczną. Mówię to z własnego doświadczenia, bo ja się broniłam przed takim uczciwym odpowiedzeniem sobie na pytanie, gdzie teraz jestem. I kiedy wreszcie zebrałam się na odwagę, zmierzyłam się z tą emocją, przełamałam się, to wszystko zaczęło się samo wskakiwać na te miejsca, gdzie powinno być. Bo ja się czułam tak, jakbym była w basenie i opadała już coraz bardziej na dno, już jak dochodziłam prawie do tego dna, powoli opadałam. I kiedy się zmierzyłam z tą emocją, kiedy sobie zdałam sprawę, zobaczyłam ten obrazek, to wyzwoliło takiego kopniaka, że ja się od tego dna odbiłam i zaczęłam płynąć ku górze. Można to też porównać do drzwi. To są takie drzwi.
Te drzwi są zamknięte, ale nie są zamknięte na klucz. No więc musisz je otworzyć, warto je otworzyć, bo za nimi nie ma nic strasznego. Przeciwnie, za nimi jest coś lepszego niż przed nimi. Po prostu je otwórz, tam za nimi nie ma nic strasznego. I to jest taki punkt startowy, taka droga kołowania do startu. Polecam Ci to zrobić jak najszybciej. A teraz naciśnij tu, zasubskrybuj mój kanał i nadstaw ucho na następne wideo o tym, co dalej, jak już jesteście na końcu tej drogi kołowania. Już stoisz na progu pasa i jesteś gotów do wylotu. Do zobaczenia wkrótce.